Siemanko moi mili, dziś troszkę taka inna miejscóweczka, znaczy przynajmniej jeśli chodzi o prezentację, bo właściwie jest to punkt, z którego startuję na próbę autostradową od jakiegoś czasu. No i co? Jest i ona. Toyota BM-eczka z 3.0 pod maską, z B58. Good. Toyota GR Supra, ale myślę, że jest to istotne, iż pochodzi ona z rynku amerykańskiego. No jest USA, także tutaj widzimy obrysóweczkę na zderzaku, ale nie ma ona 340 koni, a 380 ponad. W serii, bez żadnego dziabania. W dzisiejszym filmie tak szybciuteńko, dosłownie obejrzymy sobie ten samochód z bliska, no bo była już Supra niedawno, wprawdzie 2.0, ale przyjrzeliśmy jej się dokładnie. Bierzemy maszynę raceboxem oraz skoczymy na próbę autostradową. Maszyna została ściągnięta ze Stanów, lecz została poskładana naprawdę bardzo ładnie. Właściwie to, gdyby nie te obrysówki, ciężko rozróżnić, czy jest to Europa, czy USA. 2022 rok, auto jest na sprzedaż, możecie sobie je kupić, także uważnie oglądajcie, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Ciekawe, srebrna Supra, zawsze jakoś spotyka się żółte, czerwone, no u mnie na kanale była ta 2.0 grafitowa, a tutaj srebrna. Toyota GR Supra to właściwie tak ogólnie BMW Z4 M40 i w tym przypadku tylko ze sztywnym dachem, nie cabrio. Także auto w porównaniu do Z4 ma troszeczkę sztywniejsze nadwozie, jest trochę lżejsze, jest trochę szybsze, automatyczna skrzynia. To ogólnie po przodzie możemy szybciutko poznać, czy jest to 2.0 czy 3.0. Proszę bardzo, w 2.0 są tutaj zaślepki, tutaj trochę czujniki do parkowania, takie dokłady tutaj, wlot prawdziwy, no tutaj taka fejkowa zaślepeczka, prawdziwy, no kolejna fejkowa zaślepeczka. Właściwie tutaj w tym miejscu mamy umieszczony radar do systemu antykolizyjnego, czy też tempomatu aktywnego. LEDowe reflektory. Zobaczcie, jak to pięknie z bliska wygląda. Zresztą z daleka też, jak się odpalą te światła dzienne, one są naprawdę olbrzymie, jak tak w nocy widzimy coś niskiego z szerokimi lampami. Wiadomo, że zbliża się do nas niemiecka Supra, pełno oczywiście tej części z BMW, płyta podłogowa, silnik, skrzynia. Szczerze, nawet tutaj jak otwieramy drzwi, w ogóle klameczka, proszę, keyless, jest tutaj no BMW. Nawet ta listwa tutaj jest BM-owska, tylko po prostu ten panel jest wymieniony. O, napis Toyota Supra, żeby był. Ale wiecie, jaki jest największy, taki najostrzejszy dowód na to, iż jest to niemiecki samochód właściwie. Jestem teraz w Niemczech i normalnie dwóch Niemców podjechało i powiedziało: good, schönes Auto. No patrzcie, nawet Niemiec pochwali Toyotę w tym przypadku. Wizualnie, co tutaj dużo mówić, jest indywidualizm, jest forma, bym tak powiedział, pełno wlotów, wylotów, trochę jest prawdziwych, trochę fejkowych. No tak jak już z przodu widzieliście, te czarne urozmaicenia tutaj, z przodu, z boku, z tyłu. Lusterka z karbonowymi nakładkami, no wiadomo jakie, BM-eczka. Na masce tutaj jest akurat fejkowy wylot, na drzwiach z kolei jest fejkowy wlot. Ej, no takie mamy czasy, ale wszystko to dodaje smaku. Na szczęście mamy prawdziwe końcówki układu wydechowego. I zobaczcie, ile tutaj jest elementów, dokładek, właśnie taki dyfuzorek. Proszę, jakie tutaj światło. Jest to naturalne, iż kabina idzie coraz niżej ku tyłowi auta, ale też w tym przypadku się bardzo mocno zwęża. Dzięki temu, proszę, jakie tutaj są biodra. I tu proszę taki dodany spoiler. Właściwie nie wiem, chyba fabrycznie on nie występuje. Mi się wydaje, że został tutaj dodany. Jeszcze zwróćmy uwagę na felgi. 19 cali, czarno-chromowane. 19 cali, opony z tyłu szersze, 2,75, z przodu 2,55. No dobra, to zajrzyjmy do bagażnika. Bagażnika tutaj z tyłu nie da się otworzyć albo z przycisku z drzwi, albo z kluczyka. Kluczyk wygląda w ten sposób. No, z czymś wam się może kojarzyć. No, kuferek wydaje się mały, ale aż taki do końca nie jest. Na auto dwuosobowe, także przelicznik jak na osobę jest spoko. 290 litrów pojemność. O, tutaj po bokach jeszcze jest przestrzeń. Dobra, zamykamy. Tutaj jakby ktoś się zamknął w bagażniku, to proszę się nie martwić. Przechodzimy do wnętrza. Jest ok. Boczek drzwiowy tutaj miękko, miękko, miękko. I tutaj na dole twardo, normalne to jest. Foteliska w pełnej skórze, takie półsportowe można powiedzieć. Troszkę mi tutaj też BM-eczką jednak zawiewa. O, jak na taki samochód są całkiem wygodne, raczej nawet bardziej chyba wygodniejsze niż sportowe, chociaż nie wypadniemy z nich. I wiecie, jako iż jest to USA, no to normy spalin tutaj aż tak nie są przestrzegane jak w europejskich egzemplarzach. Nie ma tutaj GPF-u oryginalnie. O, nie przejmujcie się, ten dźwięk BM-owski to tylko od pasów, tryb sport.
Zrobimy sobie soundcheck, ale jest tutaj troszkę podbicie z głośników, jednak z zewnątrz naprawdę spoko. Nie wiem, po co to Toyota akurat zrobiła. Widok z perspektywy kierowcy. Oczywiście myśliwiec, jest myśliwiec. Małe okna, no czujemy się tutaj bardzo obudowani, jak w jakimś turboczołgu. Liczniki, właściwie to customowe, chociaż na przykład jak wejdziemy w ustawienia komputera pokładowego, no to kurczę, BC, no BM-eczka, maneta. Proszę bardzo. Jadąc krajówkami możemy sobie tutaj zejść ze zużyciem paliwa nawet do 6 litrów, aczkolwiek no kurczę, kusi auto, żeby sobie jednak przycisnąć czasami. Przebieg 33 000 kilometrów. Ogólnie mamy tu wyświetlacz LCD, ale tutaj też jest taka nakładka. O, obrotomy, no to jest plastikowe, wystające. Może z tej perspektywy będzie to lepiej widać. Fajnie. Deska rozdzielcza, head-upik. Decha jest miękka, takie oto przeszycie. Tutaj też jest miękko i tutaj dopiero twardo. Schowek flokowany, no tutaj dokumenty. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, też BM-eczka. Tutaj panel fizyczny przycisk, też BM-eczka. Nie, no właściwie czujemy się tutaj jak w BMW. No Boże święty, nawet tutaj sterowanie systemem multimedialnym. Tryby jazdy. Właściwie są tutaj tryby normal i sport i tyle. Sport jest też w wersji individual i skonfiguruj sobie tutaj individual. No, zawieszenie adaptacyjne, układ kierowniczy, silnik, skrzynia biegów. Proszę. I też to jest ekran dotykowy. Tutaj taka listewka chromowana. Nawiew. Tutaj awaryjny. No i jeszcze systemy bezpieczeństwa. Skonfiguruj indywidualnie. Zobaczymy, co tutaj jest. Tunel środkowy wchodzi nam pod dechę. Fajnie jest to zaprojektowane. To jest takie półlewitujące jakby. Ładowarka indukcyjna, USB. Tu akurat czarny lakierowany panel. Tutaj jest miękko, gąbeczka. Fragment z karbonu, podłokietnik miękki. Tutaj jest schowek pod podłokietnikiem? Nie wiem. Ja już nie pamiętam jak było w tamtej. Już nie będę kombinował, otwierał. No nie jest to aż takie istotne. Uchwyty na kubki. Dziwne miejsce ogólnie, bo tutaj mamy łokieć raczej. No i proszę, tutaj jeszcze taka przestrzeń. I radio JBL, subwoofer. Kierownica też jakaś taka F30, bym powiedział. F30, proszę. Multifunkcyjna, ale wszystko jest tutaj proste w obsłudze, jasne, przyjemne. No wsiadamy tu za kierownicę i ciśniemy, jedziemy, cieszymy się jazdą, a nie myślimy, żeby tam, nie wiem, ładzikiem na przykład w coś wycelować. Gasimy, zajrzyjmy pod maskę. Też BMA 2 razy. I co? I B58 3.0, 6 cylindrów, bawarski klimacik, bawarski rzezimieszek, nie, japoński nie. Ten cały panel możemy sobie ściągnąć i normalnie włożyć go z BMW i będzie pasował. W europejskiej wersji taka Toyota GR Supra ma 340 koni mechanicznych oraz 500 Nm, w takiej jak my mamy tutaj, czyli ze Stanów 382 konie mechaniczne oraz 500 Nm. Jest mocniejsza, lepiej brzmi, no cóż, a Europejczyki też są oczywiście fajne, no ale no, dziękujemy Unio. Automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów, oczywiście ZF 8 HP, tak jak wcześniej mówiłem, napęd na tył. Auto waży mniej więcej 1500 kg, trochę ponad. I dobra, zamkniemy maskę. Jeśli mowa o osiągach, to ja tutaj zauważyłem, proszę bardzo, BMW. Dla europejskiej wersji producent deklaruje 4,3 sekundy do pierwszej setki. Podobno w USA taka Supra setka, znaczy właśnie od 0 do 60 mil robi 3,9 sekundy, ale też nie wiem, czy to z One Fit Rollout, czy nie. No i tutaj wychodzi lekko ponad 4 sekundy, ale umówmy się, nie jest to samochód do jakiegoś takiego flexowania się 0-100. Tutaj liczy się bardziej chyba fan z jazdy, ale też nie jest wolny. No zobaczymy, jakie będzie 100-200 i prędkość maksymalna deklarowane 250 km na godzinę. Bokagańczyk. Posłuchajmy sobie tego bolidu, jak on chodzi, bo naprawdę jest tutaj czego posłuchać. Maszyna furczy i burczy i startujemy na próbę autostradową. No kurczę, ryczenie, strzały.
O, nawet przy odpaleniu jakoś. Nie wiem, raz są, raz nie. Nie, no ładnie brzmi. Po co Toyota te podbicie dźwięku jeszcze z głośników tutaj zrobiła? Tryb sport. Kasujemy zużycie paliwa. No i dobra, tutaj nie ma czegoś takiego jak S na przykład, tylko na D dajemy, no albo na M, jeśli chcemy manualnie zmieniać. Jest to narowisty gnojek. Powiem tak, Supra z 2-litrowym silnikiem pod maską i tak naprawdę sporo oferowała, no ale tutaj wiadomo, będzie auto szybsze, będzie bardziej narowiste, będzie lepiej brzmiało, no co kto lubi, inna też jest cena przecież zawsze. No i co? Fordzisław tutaj nas wyprzedzi, ale ciężko będzie zbadać tutaj 100-200 chyba, bo zaraz ciężarówki. No za tym bumpem, takim podbiciem zrobimy porządkowe depnięcie. No nie, 100-200 nie będzie. 195 jakoś, coś takiego. Luźniuteńko. Dobra, damy tutaj busikowi wyprzedzić. No i ciśniemy. O, dzisiejsza próba to chyba tylko do Szmyln będzie, bo to kurczę, coś czuję, szybki temacik. Ale ruch widzę jest. A gdzieś troszeczkę wcześniej próba, 10 godzina. 209 już było. No, Loite. No to decha. Dobra, i to hamuje, bo 252 km na godzinę i 10,68, ale 1% z górki. 200-250 pierwszy pomiar. Wjeżdżamy na odcinek specjalny. Jak na razie średnie zużycie paliwa 27,5 litra. Ale tak tutaj powinno być. Dziwnie by było, jakby było na przykład 16 przy takim deptaniu. Wtedy musielibyśmy się udać do ASO. Powiedzieć, że coś jest nie tak, kurczę. Czy tam do ASO, do warsztatu po prostu. No dobra, to tutaj sprawdzimy sobie 100-200. Dobra, i z pełnym boostem 100 km na godzinę wjechaliśmy. Będzie ok pomiar. O kurde! 9,44? Tak A45S mniej więcej czas. No i teraz trochę bardziej równo 10,13, 200-250. Kurczę pieczone, dobra. I co, do Kagańczyka? No i 258, tu już auto wyższy bieg sobie wbiło i bardziej się nie rozpędzimy. No, czyli tak jak powinno być. Zjeżdżamy sobie na Szmyln w dzisiejszym odcinku. A, otworzyłem sobie już szybę, bo za chwilkę soundcheck sobie zrobimy. Kurczę, nie wiem, ten samochód jest narowisty, naprawdę tutaj nami szarpie, ale w jakiś taki kontrolowany sposób. Jakbyśmy na przykład, nie wiem, do Chargera porównanie albo Mustanga, no to kurczę, tutaj będzie jednak pewniej. No. 2JZ, niemieckie 2JZ. Naprawdę sprawnie. Dobra. Może tutaj jakieś 100-200. Boże, ja jeszcze na włączonej klimatyzacji w ogóle jechałem. No nie. No, tutaj będzie chyba lekko pod górkę. No, praktycznie równo jest. 0,4% i 9,64. Także poniżej dychy schodzimy. No i dobra, myślę, że nie ma już sensu dalej tutaj
cisnąć, mamy pomiary, mamy prędkość maksymalną. Bardzo fajnie, że 258, a nie na przykład 249, jak to potrafi być w BMW, że nie da się zmierzyć 200-250. Kurde, Toyota Supra. A pamiętajmy, że ten silnik ludzie robią na 500, 600, czy też nawet 700 koni mechanicznych. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.